Cześć, tu Bartek Czeka ze strony universeofmemory.pl.com. Czas dołożyć kolejną cegiełkę do serii filmików, które ja sobie przynajmniej w głowie nazywam Poznaj swoje markery diagnostyczne, który został zapoczątkowany filmikiem, który będzie tutaj w rogu, dlaczego kreatynina i współczynnik przesączania kłębuszkowego nie są dobrymi markerami mierzenia funkcji nerek i jaki marker jest lepszy. Oczywiście one są używane, bo są tanie, a tanie to znaczy dobre i dlatego są powszechnie używane. I to samo będzie się tyczyć markera, który dzisiaj będziemy sobie omawiać w tym filmiku, mianowicie odczyn biernackiego. Odczyn biernackiego, nawet jak ktoś się nie interesuje tym medycyną, to na pewno przynajmniej kojarzy, bo lekarz, może dietetyk, może inny specjalista zleca mu wraz z innymi badaniami ten marker. Jaki jest kłopot z tym markerem? Tak jak kreatynina i współczynnik przesączania kłębuszkowego, odczyn biernackiego jest podatny na całe mnóstwo czynników zakłócających. I niektóre z tych czynników zakłócających, bym powiedział, są bardzo ludzkie, to znaczy między innymi poziom cholesterolu, co zauważam jest właściwie praktycznie znowu nieznane w tej medycynie mainstreamowej. Więc zaraz sobie omówimy, jakie czynniki będą wpływać na odczyn biernackiego i dlaczego nie robić nigdy samego badania, jeśli chodzi o markery stanów zapalnych odczynu biernackiego i co robić w zamian. Zacznijmy od tego, na czym polega badanie odczynu biernackiego. Wydaje mi się, że po polsku akurat ten odczyn biernackiego oczywiście to jest taka nazwa zwyczajowa, natomiast nazwa jest dużo bardziej jasna po angielsku, ponieważ to jest, ona brzmi ESR i to jest Erythrocyte Sedimentation Rate, czyli współczynnik sedymentacji erytrocytów, czyli innymi słowy tempo, w jakim erytrocyty opadają. No bo jak wygląda to badanie? Pobieramy sobie krew żylną, następnie wrzucamy ją do próbówki wraz z jakimś antykoagulantem, czyli substancją przeciwzakrzepową, najczęściej jest to cytrynian sodu i obserwujemy, ta próbówka musi być pionowa, obserwujemy w jakim tempie te erytrocyty będą spadać. Ona najczęściej jest pozostawiona na godzinę w tej próbówce i można powiedzieć, że granica w milimetrach między rozwarstwieniem erytrocytów, które będą opadać, a górną granicą krwi, to jest właśnie odczyn biernackiego. Rzućmy więc okiem, co wpływa, co zaburza ten odczyt wartości odczynu biernackiego. Po pierwsze, będzie to płeć. Kobiety mają średnio większe wartości, większe odczyty odczynu biernackiego. Również wraz z wiekiem będzie odczyn biernackiego się zwiększać. I tutaj warto wspomnieć, według takich dobrych praktyk badawczych, laboratoryjnych, to te zmienne powinny być już uwzględnione w zakresie referencyjnym, który dostaniemy. Czyli jeśli dostajemy sobie karteczkę i na przykład wychodzi, że odczyn biernackiego wyszedł u nas 7 i zakres jest od 0 do 12, to ten zakres powinien być z uwzględnieniem naszego wieku i naszej płci. I teraz, czy tak jest zawsze? Nie każde laboratorium to robi niestety. Te większe laboratoria raczej rutynowo uwzględniają to, natomiast warto wiedzieć, nie zawsze tak jest, więc może być tak, że tak naprawdę dostajemy ten zakres referencyjny, który jest nieodpowiedni jeszcze raz do naszej płci i naszego wieku. Z takich klasyków, chociaż bardziej już jako ciekawostka, ciąża będzie wpływać znacząco na zawyżanie wartości odczynu biernackiego, bo pierwotnie w ogóle właśnie ten odczyn biernackiego, ta wartość sedymentacji erytrocytów była używana właśnie do wykrywania ciąży, dopiero potem zmieniono ten marker. Natomiast tak jak mówiłem, te czynniki najczęściej są uwzględnione, czy przynajmniej powinny być uwzględnione na tym wydruku laboratoryjnym. Co natomiast nie jest uwzględnione i co może bardzo mocno zaburzyć ten obraz? Cholesterol. Mianowicie hipercholesterolemia, czyli ładne słowo na zbyt wysoki poziom cholesterolu, bo przypominam, że tylko medycyna wie, jaki jest odpowiedni poziom cholesterolu w ciele. Ciało jest zbyt głupie, żeby to regulować samo. I hipercholesterolemię w odniesieniu do zawyżania tego odczynu biernackiego klasyfikuje się na poziomie od 240 nanogramów na decylitr. I uwaga, to jest oczywiście poziom cholesterolu, który ma bardzo dużo osób.
jakby nie jest absolutnie rzadko spotykane, że ktoś ma powyżej 240 ten odczyt. Natomiast właśnie od tego odczytu już zaczynamy mieć zawyżenie wartości odczytu biernackiego. I jak mocno może być zawyżone? Nawet czasami parokrotnie. I tutaj sobie zacytuję jedno z badań, które mierzyło coś takiego. Więc w jednym z badań okazało się, że odczyn biernackiego u starszych mężczyzn z hipercholesterolemią wynosił średnio 12,3 plus minus 6,8 mm na godzinę, co było znacznie wyższe niż u mężczyzn bez hipercholesterolemii, u których wynosił 6 plus minus 4,7. Tym samym średnia odczynu biernackiego była trzykrotnie wyższa u starszych mężczyzn ze stężeniem cholesterolu w surowicy powyżej 260 mg na decylitr w porównaniu z osobami ze stężeniem cholesterolu w surowicy poniżej 155, chociaż, i to będzie dla nas bardzo ważne, nie zaobserwowano istotnych różnic w wartościach fibrynogenu, albumin, białka reaktywnego C między tymi dwiema grupami. Dalej w tym odcinku będę omawiać m.in. fibrynogen i białko reaktywne C, natomiast białko reaktywne C to jest oczywiście jedno z takich białek ostrej fazy, które jest również bardzo dobrym markerem stanów zapalnych i warto zauważyć, że właśnie bez żadnej zmiany wartości białka reaktywnego C sam poziom cholesterolu był w stanie nawet trzykrotnie zawyżyć odczyn biernackiego u tych starszych osób. Oczywiście wiek robi swoje, natomiast jedyną tutaj różnicą między nimi był poziom cholesterolu. Dlatego od razu przestrzegam i pacjentów, i szczególnie lekarzy, wiem, że jest dosyć dużo lekarzy, już teraz dietetyków, farmaceutów, którzy oglądają te filmiki, żeby nie traktować odczynu biernackiego serio, czy że tak powiem w jakimkolwiek odosobnieniu, bo niestety najczęściej jeśli mamy podstawowe badania, dostajemy, nie wiem, morfologię i to często bez rozmazu, IOB i to ma nam coś powiedzieć. Niestety sam odczyn biernackiego mówi nam praktycznie zero, bez dodatkowych danych, które będziemy mogli uwzględnić, że tak powiem, w tym równaniu, czy coś się dzieje, czy coś się nie dzieje. W tym przypadku oczywiście będziemy potrzebować lipidogramu. I kłopot, właśnie to jest jakby kolejny już kłopot, czyli jak poziom cholesterolu wpływa na odczyt odczynu biernackiego. Natomiast jakby sam odczyn biernackiego jest tym tak zwanym markerem nieswoistym stanów zapalnych, czyli on pokazuje, że te stany są gdzieś, ale nie wiadomo gdzie, nie wiadomo skąd się biorą. I kłopot również polega na tym, że jakby tak, po tym jak sobie opisywaliśmy, jak mierzony jest odczyn biernackiego, nie mierzymy sobie właściwie analitu, tylko jest jakaś wartość mierzona tutaj, zjawisko fizykochemiczne, które staramy się zmierzyć. Tym samym tutaj standaryzacja jest właściwie niewykonalna i to jest jeden z wielu powodów, dla których po prostu ten marker jest bardzo, bardzo psikuśny. I no właśnie, nawet w jednym z badań, które tutaj cytuję w tym filmiku, jeden z naukowców powiedział, że on rozumie, że niektórzy jeszcze lekarze używają tego markeru z przyzwyczajenia, że tak powiem, jest to jakaś tam tradycja medyczna, natomiast nawołuje, żeby zaprzestać, ponieważ zbyt dużo rzeczy może na niego wpłynąć. Ja wprawdzie się nie zgadzam, jak potem to omówię, ale rzeczywiście należy być bardzo ostrożnym, jeśli chodzi o interpretację tego markeru samego. Kolejny kłopot to tak zwane warunki zewnętrzne, to znaczy jak jest przechowywana ta próbka. Oczywiście to będzie się tyczyć wielu próbek, które są pobierane do badań, natomiast te próbki, na podstawie których jest mierzony odczyn biernackiego, one są bardzo czułe na temperaturę. Więc jeśli temperatura zacznie rosnąć takiej próbki, ten odczyn biernackiego, bo też można powiedzieć zerpianie erytrocytów, będzie rzeczywiście się zwiększać. To jest pierwszy kłopot. Drugi jest taki, że próbka tak naprawdę powinna być, czy próbówka z tą próbką powinna być idealnie pionowo, bo uwaga, nawet przechylenie o 3 stopnie tej próbki może zwiększyć odczyt odczynu biernackiego o 30. Tym samym to jest dobra rada, jeśli chodzi w sumie nie tylko o odczyn biernackiego, ale tak naprawdę dowolne badanie. Jeśli dowolne badanie wychodzi bardzo niepokojąco, to wręcz obowiązkiem jest powtórzenie tego badania po paru dniach. Oczywiście są niektóre badania, że tak powiem, wrażliwe na czas, to znaczy trzeba je wykonywać na przykład w odpowiednim dniu cyklu miesięcznego, czy jakby takim okienku cyklu miesięcznego, natomiast większość badań po prostu można powtórzyć za parę dni, żeby zobaczyć właśnie, czy to nie jest efekt błędu laboratoryjnego, a nie po prostu jakiegoś czynnika chorobotwórczego, który szerzy się w organizmie. Także jeśli coś takiego kiedykolwiek by Ci wyszło, właśnie
zachować tą chłodną głowę przynajmniej jeszcze parę dni, dopóki nie powtórzymy tego testu, bo tak jak tutaj widzimy, znaczy, że ktoś na przykład próbkę z próbówką przekręci i na przykład oczyn Biernackiego może pójść parędziesiąt punktów w górę i nagle okazuje się, że mamy podejrzenie nowotworu, jeśli lekarz zobaczy taki wynik. Kolejna rzecz to jest, mówiliśmy sobie, że oczyn Biernackiego to jest, można powiedzieć inaczej, tempo sedymentacji, opadania erytrocytów. No i właśnie, musimy sobie coś powiedzieć o erytrocytach, żeby zrozumieć właśnie jakie inne czynniki mogą wypaczyć oczyn Biernackiego. Erytrocyty to są czerwone krwinki i one będą żyły mniej więcej, szacuje się, 90 do 120 dni. Często te średnie są podawane 100 dni mniej więcej w organizmie. Natomiast im dłużej żyją te czerwone krwinki, tym większe ich obciążenie będzie, które nie musi być patologiczne. Na przykład jeśli po prostu krwinki czerwone w twoim ciele będą żyły dłużej, to między innymi następuje większa glikacja ich, czyli oblepianie cukrem, nawet jeśli twoja dieta jest bardzo niskowęglowodanowa. Po prostu, to tak jak z człowiekiem, im dłużej żyjesz, tym bardziej po prostu dostajesz w gębę od życia i to ciało może być troszeczkę takie znoszone i wykończone. To samo dzieje się z tymi erytrocytami. Czyli jeśli na przykład genetycznie będziesz mieć skłonność do dłuższego życia tych erytrocytów, to okazuje się, że w tym przypadku oczyn Biernackiego będziesz mieć automatycznie wyższy. To jest jedna rzecz. Jest taka ciekawostka, teoria, nad którą teraz pracuje wielu naukowców, żeby to udowodnić, że diety niskowęglowodanowe właśnie mają to do siebie, że będą przedłużać cykl życia erytrocytów nawet do 145 dni, czyli znacząco powyżej takiej średniej nam znanej i tym samym jest podejrzenie, że na tych dietach niskowęglowodanowych może być wyższy poziom hemoglobiny glikowanej, właśnie bo ta hemoglobina glikowana oczywiście ona też będzie zależała od długości życia tych erytrocytów, jak i właśnie od czynu Biernackiego. Natomiast pomijając to, jeśli będzie występować również anemia z normalną morfologią czerwonych krwinek, okazuje się, że również wtedy będzie to wpływać na oczyn Biernackiego i podbijać wynik. Kolejnym czynnikiem jest fibrynogen, czy tak naprawdę fibrynogeny. To są również białka ostrej fazy produkowane w wątrobie i fibrynogen w tandemie z innymi czynnikami krzepnięcia prowadzi właśnie do powstawania jakichś tam zakrzepów. Jeśli zranimy się, to właśnie fibrynogen jest w akcji i będzie powodował zakrzepnięcie tych ran, żeby krwawienie ustało. Oczywiście fibrynogen będzie podbity w wielu patologicznych stanach i to jest dobrze, bo chcemy, żeby oczyn Biernackiego to wykrywał, czyli to, że wyższy fibrynogen równa się wyższy oczyn Biernackiego. Mówimy tutaj o niewydolności w wątrobie, kłopotach z sercem, bardzo mocna otyłość. To są stany uzasadnione. Natomiast właśnie oczyn Biernackiego jest bardzo czuły też na samą budowę i ilość tego fibrynogenu, również jeśli jest go mało, na przykład genetycznie, albo jego budowa genetycznie jest zmieniona, co też może sztucznie podbijać oczyn Biernackiego. Nie jest to wprawdzie częsty stan, ale warto wiedzieć, że może się to zdarzyć. Natomiast dużo ciekawsze, jeśli chodzi o te białka, frakcje białek, które znajdują się w krwiobiegu, są albuminy. Więc o albuminach mówiłem już wielokrotnie, to są tak zwane molekularne taksówki białka, które będą transportować różnego rodzaju substancje właśnie po krwiobiegu i albuminy mają ze względu na swój ujemny, negatywny ładunek elektryczny, będą tak działały na oczyn Biernackiego, że im niższy jest poziom albumin, tym wyższy będzie poziom odczytu, tym wyższy będzie poziom odczynu Biernackiego. W przeciwieństwie do fibrynogenu, czy na przykład immunoglobulin, gdzie im wyższy ich jest poziom, tym wyższy jest poziom odczynu Biernackiego. Więc jeśli albuminy będą nisko, to odczyn Biernackiego pójdzie w górę. I teraz oczywiście albuminy mogą być nisko w przypadku takich patologicznych stanów jak niedożywienie, kłopoty z wątrobą, która produkuje znaczną ilość tych albumin, kłopoty z nerkami, złamania, poparzenia. Ale, żeby było śmiesznie, wystarczy przewodnić się, czyli wypić zbyt dużo wody, na przykład poprzedniego dnia czy rano, żeby doprowadzić do spadku albumin. Czyli jeśli opijesz się rano wody, i pójdziesz robić sobie badania odczynu Biernackiego, to nagle się może okazać, że masz bardzo wysoki poziom odczynu Biernackiego. Jest nagle, no właśnie, co się dzieje w moim ciele? Niewykluczone, że nic się nie dzieje. A jeśli masz wysoki poziom cholesterolu
i dodatkowo opijesz się wody rano czy herbaty, no to już mogą się dziać naprawdę niepokojące rzeczy tam na karteczce. Mamy również substancje, które będą, czy właśnie substancje, leki, które mogą wpływać na wartości odczynu biernackiego. Kwas walproinowy, na przykład, który jest używany w leczeniu epilepsji, dextran albo heparyna, które będą używane jako właśnie antykoagulanty. Mówiliśmy sobie, że jako odczyn do tworzenia tego preparatu, do odczynu biernackiego używany jest cytrynian sodu i on akurat nie wpływa na wartość odczynu biernackiego, ale na przykład właśnie heparyna i dextran jak najbardziej są w stanie to zrobić. No i podsumowując, to są takie wszystkie najważniejsze czynniki, które będą mogły wpłynąć na wartość odczynu biernackiego. Czyli innymi słowy, odczyn biernackiego jest bardzo, bardzo psikuśny i trzeba uważać z jego interpretacją. No i właśnie, powiedzieliśmy sobie, trzeba uważać z jego interpretacją w takim razie, co robić, żeby rzeczywiście wiedzieć, czy mamy stany zapalne w organizmie, czy ich nie mamy. I można powiedzieć, że to jest też taki, nie wiem, mini wykład, apel do mnie z przeszłości, bo jakby ktoś się mnie spytał parę lat temu jeszcze, jaki jest lepszy, czy najlepszy z takich podstawowych markerów stanów zapalnych, to bym powiedział odczyn biernackiego. No bo jeśli te krwinki czerwone, one żyją powiedzmy 100 dni średnio, no to przecież jakiekolwiek zniekształcenia tych czerwonych krwinek będą pokazywać, czy w organizmie coś nie działo się niepokojącego przez właśnie ponad 3 miesiące. I oczywiście, jeśli te czynniki zakłócające, o których sobie mówiliśmy, nie wystąpią, a tak naprawdę często choćby nie będziemy wiedzieli, jak laborant będzie badać czy postępować z daną próbką, nie będziemy w stanie powiedzieć. Dlatego, jeśli chcesz mieć pewność, i mówimy cały czas o najbardziej podstawowych badaniach markerów stanów zapalnych. Jeśli chcesz mieć pewność, że coś się dzieje albo nie dzieje w organizmie, to robimy sobie badanie właśnie zawsze morfologia krwi z rozmazem, ponieważ to nam powie na przykład, czy nie występuje anemia z normalną morfologią czerwonych krwinek i tym samym, czy to nie mogło wpłynąć na podbicie odczynu biernackiego. Robimy odczyn biernackiego, robimy lipidogram, żeby wiedzieć, czy nie przypadkiem jest tak, że wysoki poziom cholesterolu będzie też podbijać ten odczyn biernackiego, ale uwaga, nigdy nie robimy odczynu biernackiego jako markerów stanów zapalnych samego, zawsze robimy z białkiem reaktywnym C, czyli zawsze robimy odczyn biernackiego z CRP. Dlaczego? Ponieważ, tak jak mówiliśmy, odczyn biernackiego nie można na nim polegać, jest to jakiś punkt odniesienia, morfologia i lipidogram pomagają nam powiedzieć, czy ten punkt odniesienia jest dobry, natomiast białko reaktywne C, nie licząc jakichś mocnych kłopotów z wątrobą, ono nie jest fikuśne. Ono rzeczywiście mierzy bardzo dobrze i bez specjalnych zakłóceń te stany zapalne. To jest również białko ostrej fazy produkowane przede wszystkim w wątrobie i co ciekawe, ono jest produkowane mniej więcej 3-4 godziny po wystąpieniu stanu zapalnego. Średnia życia wynosi mniej więcej 19 godzin. Innymi słowy, jeśli będziemy mieć podbite, czy podbite mocno OB i jednocześnie jest podbite białko reaktywne C, rzeczywiście, można powiedzieć, jest pokrycie, mamy właśnie białko, które ma czas półżycia, półrozkładu około 20 godzin i ono jest wysokie i jednocześnie mamy odczyn biernackiego wysoki, czyli powiedzmy ten stany zapalne przez ostatnie 3 miesiące z hakiem, możemy być właściwie pewni, że coś złego dzieje się w organizmie. Jeśli zrobimy sobie powtórzenie tego wyniku za parę dni znowu, białko reaktywne C jest podbite i odczyn biernackiego wciąż oczywiście powinien być podbity, to będziemy mieć potwierdzenie tej sytuacji. Natomiast właśnie białko reaktywne C jest dla nas absolutnie najlepszym potwierdzeniem stanów zapalnych, ponieważ jeśli ten czas półrozkładu wynosi zaledwie 20 godzin, to tak naprawdę pik tego to jest 48 godzin wydzielania białka reaktywnego C, to jeśli ono jest podbite, można powiedzieć, że po jednym dniu ono zaczyna spadać. Jeśli ten stan zapalny występuje non-stop, to znaczy, że białko reaktywne C będzie non-stop produkowane. I wtedy, jeśli przy kolejnym odczycie ono jest znowu podbite i odczyn biernackiego jest wysoki, to wiemy, że nawet jeśli czynniki zakłócające w odczynie biernackiego wystąpiły, to wciąż ma to związek ze stanem zapalnym. Podsumowując, jeśli chcemy zmierzyć stan zapalny w organizmie, absolutnie nigdy nie robimy badania odczynu biernackiego. Jest to zbyt, że tak powiem, fikuśne, takie psikuśne badanie. Zawsze robimy
OB z białkiem reaktywnym C, który również jest bardzo, bardzo tanim markerem, morfologia z rozmazem i pidogram jako takie absolutne minimum i dopiero wtedy będziemy mogli powiedzieć, że coś złego dzieje się w organizmie. Jeśli wyjdzie coś złego, to oczywiście można robić dalszą diagnostykę. Mam nadzieję, że nikogo nie zanudziłem. Ja uwielbiam, że tak powiem, te szczegółowości tych wszystkich markerów diagnostycznych, jak wszystko ze wszystkim się łączy, ale mam nadzieję, że ta wiedza będzie Ci służyć. Jak zawsze zacznę od zaproszenia Cię do wspólnej nauki. Polecam mój flagowy kurs Kuźnia Ekspertów, czy angielski Experts Incubator, gdzie pokazuję, jak samodzielnie uczyć się dowolnej dziedziny od A do Z, na przykład właśnie medycyny, czy diagnostyki, prawa, informatyków jest całe multum jako kursantów, żeby nie być stanym właśnie na różnego rodzaju inne kursy, żeby po prostu nauczyć się, jak się uczyć raz na zawsze. Tak samo polecam mój drugi kurs Vocabulary Labs, czyli laboratoria językowe, gdzie pokazuję, jak samodzielnie nauczyć się języka od A do Z, aby przestać wydawać pieniądze na nauczycieli, właśnie różnego rodzaju korepetycje, książki, fiszki, aplikacje i tym podobne. Jeśli interesują Cię właśnie informacje z dziedziny zapamiętywania języków obcych, analizy badań, w opisie, jak się go rozwinie, jest link do mojego newslettera. Można się zapisać i tam wysyłam artykuły na te tematy. Jak zawsze 3 piosenki rockowe będą znajdowały się w pierwszym przypiętym komentarzu, żeby mieli spędzić czas również po wysłuchaniu odcinka. Linki do badań naukowych będą umieszczone w opisie. Nie ma aż tyle tych linków, więc się powinny spokojnie zmieścić. A jeśli interesuje Cię szybkie przyswojenie tych informacji, które wymieniałem w tym filmiku, to zapraszam do zostania patronem kanału. Link również znajduje się w opisie. Dla wszystkich patronów są dostępne fiszki, gotowe fiszki z informacjami, które podaję w każdym odcinku. Można sobie takie fiszki od razu ściągnąć i szybko zapamiętać te informacje. I oczywiście to tyczy się również nie tylko tego odcinka, ale poprzednich parudziesięciu. Jest również forum prywatne, gdzie można mi zadać pytanie, jeśli ktoś nie uzyska odpowiedzi tutaj w sekcji komentarzy, bo niestety im większy kanał, tym ciężej jest odpowiadać. Wszystko na jednym tchu, ale chyba powiedziałem wszystko, co chciałem. Dzięki serdeczne za wysłuchanie odcinka i do usłyszenia w kolejnym, mam nadzieję, że już za 2 dni.